Kraków jest związany z wieloma wybitnymi postaciami, tak z polskiej, jak i również światowej historii. Jedną z nich jest bez wątpienia osoba Karola Wojtyły, czyli późniejszego Jana Pawła II, który niemiecką okupację spędził właśnie w Krakowie. W dzisiejszym odcinku przedstawię Państwu wojenne losy Karola Wojtyły, młodego mężczyzny, który tak jak wielu innych utracił swą młodość przez wojnę. Karol Wojtyła przeprowadził się do Krakowa na rok przed wybuchem II wojny światowej, mianowicie w sierpniu 1938 roku. Wraz ze swoim ojcem, również Karolem, zamieszkał w domu przy ulicy Tynieckiej 10. Przybycie Wojtyłów do Krakowa było umotywowane nadciągającym rokiem akademickim. Młody Karol podjął bowiem naukę na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, zostając studentem filologii polskiej. Kierunek ten wykładano w klasycystycznym budynku przy ulicy Gołębiej 20, na którego fasadzie mieści się dzisiaj stosowna tablica. Mimo dużych wymagań, jakie niosły ze sobą podjęte studia i ambitny dobór przedmiotów, Wojtyła zaangażował się również w działalność takich organizacji jak Studia 39, Szkoła Dramatu przy Krakowskim Teatrze Bratniackim, uczęszczał również na odczyty z kultury żywego słowa, zapisał się też do sekcji literackiej Koła Filologii Polskiej, do Stowarzyszenia Miłośników Języka Polskiego i Towarzystwa Bratniej Pomocy Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Młody Wojtyła nie był obojętny na kwestie polityczne. Co istotne, wraz z innymi studentami Koła Filologii Polskiej aktywnie protestował przeciwko restrykcjom nakładanym na studentów pochodzenia żydowskiego. Szczególnie protestował przeciwko zasadzie numerus nullus, jak i również wyrzucania studentów żydowskich z uczelni. Pierwszy rok młody Wojtyła zakończył wybitnie, z każdego egzaminu uzyskując ocenę celującą. Wakacje spędził w mundurze tzw. Legionu Akademickiego. Co prawda jako student był zwolniony z konieczności odbywania powszechnej służby wojskowej, lecz mimo to musiał odbyć specjalne ćwiczenia letnie. Wakacje mimo widma wojny wiszącego nad Europą upływały bardzo przyjemnie. Nikt nie uważał, że ewentualna konfrontacja z Niemcami zakończy się wieloletnią okupacją. Jeszcze na początku sierpnia świętowano ostatni, jak się okazało, zjazd legionistów, na którym wódz naczelny marszałek Edward Rydz-Śmigły zapewniał, że silni, zwarci, gotowi odepchniemy niemieckiego najeźdźcę. 30 sierpnia Wojtyła udał się do kwatery Legionu Akademickiego, by oddać mundur. Zwracając go, usłyszał: wakacje się skończyły, mundur nie będzie już wam więcej potrzebny. 2 dni później na Kraków spadły pierwsze niemieckie bomby. 1 września, mimo chaosu, jakie wzbudziło niemieckie lotnictwo, Karol Wojtyła udał się na Wzgórze Wawelskie, by wziąć udział w mszy świętej odprawianej w kościele katedralnym. Z kolei 2 września ojciec Wojtyły zdecydował, że miasto niedługo wpadnie w ręce niemieckie, co faktycznie zdarzyło się 6 września, więc należy Kraków opuścić. Podróż Wojtyłów przypominała drogę innych tysięcy polskich rodzin. Podróżowano autobusami, ciężarówkami, furmankami do Rzeszowa. Z tą różnicą, że przed Tarnobrzegiem, ze względu na niepozwalające na dalszą podróż zdrowie Karola seniora, Wojtyłowie powrócili do Krakowa. Po powrocie do miasta Karol z niecierpliwością wyczekiwał inauguracji roku akademickiego, do którego ostatecznie nie doszło za sprawą podstępnego aresztowania krakowskich profesorów w ramach akcji Sonderaktion Krakau. Tymczasem Wojtyła uczęszczał na wykłady z etymologii języka polskiego prowadzone przez profesora Kazimierza Nicza, aresztowanego zresztą w ramach Sonderaktion Krakau. I chodził na przedstawienia, gdyż krakowskie teatry wciąż jeszcze funkcjonowały. Zaczął również poszukiwać pracy, bowiem jego ojciec nie dostawał już wojskowej emerytury. Pracy znaleźć się nie udało, więc młody Wojtyła poświęcił się działalności literackiej. W pierwszych miesiącach okupacji napisał wiele wierszy, 3 sztuki oraz podjął się tłumaczenia z greki na polski Edypa Sofoklesa. Jedno z najbardziej przełomowych momentów w życiu Wojtyły nastąpiło w tym kościele. W kościele pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki na Dębnikach, co miało miejsce w zimne sobotnie popołudnie w lutym 1940 roku. Wtedy bowiem Wojtyła poznał Jana Leopolda Tyranowskiego, który wywarł olbrzymi wpływ na młodego Karola. Wielu biografów uważa, co potwierdzają zresztą słowa samego Jana Pawła II, że to dzięki znajomości z Tyranowskim Karol Wojtyła ostatecznie obrał drogę kapłańską. Zanim jednak Wojtyła mógł w miarę spokojnie zastanowić się nad swoją duchową przyszłością, musiał załatwić sprawy pierwszej potrzeby, czyli znaleźć pracę i tym samym uchronić się przed ewentualną łapanką i wywiezieniem na roboty w głąb Rzeszy Niemieckiej.
Przed łapanką chronił Ausweis, czyli okupacyjny dowód tożsamości informujący, że jego właściciel jest zatrudniony w przemyśle III Rzeszy. Jednym z takich zakładów na terenie Krakowa była belgijska fabryka Solvay, przejęta przez Niemców i przemianowana na wschodnio-niemieckie zakłady chemiczne, gdzie z wyprażonego wapienia produkowano sodę kaustyczną, niezbędny składnik materiałów wybuchowych. Zakłady Solvay wykorzystywały wapień znajdujący się w kamieniołomach zlokalizowanych na Zakrzówku. Karol Wojtyła podjął pracę we wrześniu 1940 roku, początkowo pracując jako hamulcowy wagoników kursujących na trasie Zakrzówek-Borek-Wałęcki. Dyrektorem Solvaya był Polak Henryk Kułakowski, którego Niemcy postanowili pozostawić na stanowisku ze względu na jego fachowość. Kułakowski wykorzystywał zresztą swoją pozycję, aby pomagać młodym intelektualistom polecanym mu przez przyjaciół oraz znajomych. Warunki panujące w zakładach Solvay były bardzo ciężkie, ale w zamian robotnicy uzyskiwali tzw. deputaty robotnicze. Owe deputaty, zwane również suplementami, były niczym innym jak dodatkowymi racjami żywnościowymi wzbogaconymi o tytoń oraz litr wódki. O ile te ostatnie produkty starał się wymieniać na dodatkowe jedzenie, to życie Wojtyły w zasadzie nie różniło się od życia innych robotników. Wspólnie z nimi jadł oraz wiódł ciężki żywot robotnika fizycznego. We wspomnieniach Żukrowskiego możemy przeczytać, że Karolek niczym się od reszty kamieniarzy nie różnił. Przepocony kapelusz z postrzępioną wstążką, kurtka z rozepchanymi kieszeniami, w ręku blaszanka na kawę słodzoną sacharyną, połatane portki nabite pyłem wapiennym, na skorupę zesztywniałe od bryzgów oliwy. Wiosną 1941 roku Wojtyłę przeniesiono do lżejszej pracy. Od tego roku pomagał on bowiem w zakładaniu ładunków wybuchowych. Praca ta jednak wiązała się z olbrzymim ryzykiem i to wcale nie natury pirotechnicznej. Otóż za zgubienie choćby jednego ładunku niemal automatycznie groziła wywózka do obozu Auschwitz. Niemcy bardzo restrykcyjnie przestrzegali tego, aby ani jeden ładunek nie opuścił nielegalnie fabryki. Latem 1941 roku Wojtyła został przeniesiony do głównej fabryki w Borku-Wałęckim, co stanowiło ogromną poprawę warunków pracy. Tym razem jego obowiązki dotyczyły noszenia drewnianych cebrów z wapnem uzyskanym z wypalanego w piecach na dziedzińcu wapienia do tzw. pralni, która była zlokalizowana na pierwszym piętrze budynku, gdzie z kolei odcedzano zanieczyszczenia. Wojtyła dostarczał również próbki płynu do fabrycznego laboratorium. Karol Wojtyła porzucił pracę w zakładach Solvay w sierpniu 1944 roku, czyli w momencie, w którym biskup Sapiecha zdecydował o przeniesieniu wszystkich seminarzystów do Pałacu Biskupiego i zakwaterowaniu ich w pomieszczeniach budynku. Okres wojny to dla młodego Wojtyły również czas osobistych dramatów. 18 lutego 1941 roku umarł bowiem jego ojciec, Karol Senior. Pogrzeb Karola Seniora odbył się 22 lutego na krakowskim cmentarzu wojskowym. Śmierć ojca była dla Karola dotkliwym ciosem i wielu przyjaciół uważa, że właśnie to wydarzenie zdecydowało o podjęciu ostatecznej decyzji przyjęcia święceń kapłańskich. Wojna nie przeszkodziła Karolowi w kontynuacji jego zainteresowań teatrem. 22 sierpnia 1941 roku na tajnym spotkaniu powołano do życia podziemny teatr rapsodyczny i błyskawicznie przystąpiono do przygotowywania pierwszej sztuki, Króla Ducha Juliusza Słowackiego, w którym rolę Bolesława miał zagrać właśnie Karol Wojtyła. Premiera odbyła się 1 listopada i to właśnie od rapsodów Króla Ducha ukuto nazwę Teatru Rapsodycznego. Do zespołu konspiracyjnego teatru należeli Krystyna Dębowska, wówczas studentka Wyższej Szkoły Handlowej, polonistka Halina Królikiewicz, Danuta Michałowska, Karol Wojtyła oraz Mieczysław Kotlarczyk. Mieczysław Kotlarczyk ogłosił powstanie teatru, a zarazem stworzył jego teoretyczne i ideowe podstawy. Był nie tylko dyrektorem i reżyserem, ale również aktorem. Do marca 1943 roku wystawiono 6 premier, mianowicie Beniowskiego, Hymny, Godzinę Wyspiańskiego, Pana Tadeusza, Portret artysty oraz Samuela Zborowskiego. Teatr występował w prywatnych mieszkaniach należących do m.in. Juliusza Osterwy, Jerzego Turowicza czy Juliusza Kydryńskiego. Z teatrem rapsodycznym Wojtyła pożegnał się w okolicach 1943 roku, od tego momentu dzieląc swój czas między pracę a tajne studia teologiczne. Tajne seminarium rozpoczęło działalność w październiku 1942 roku. Studenci posiadali specjalne zaświadczenie, że są tak zwanymi parafialnymi sekretarzami. Mimo wpisania się na zajęcia Wojtyła nie zrezygnował z dotychczasowych zajęć, wciąż utrzymywał kontakt z teatrem oraz pracował w zakładach Solvay. Jako kleryk uzyskał zezwolenie m.in. na udzielanie chrztów czy łączenie małżeństw. Służył również do porannej mszy biskupowi Sapiesze w Pałacu Biskupim przy Franciszkańskiej 3, na którego dziedzińcu aktualnie się znajdujemy.
Po zakończeniu II wojny światowej seminarium wyszło z konspiracji i zajęło budynki przy ulicy Podzamcze 8, stając się ponownie częścią Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. 13 października 1946 roku alum Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie Karol Wojtyła został subdiakonem, a tydzień później diakonem. 1 listopada 1946 roku w kaplicy w Pałacu Biskupim kardynał Adam Stefan Sapiecha wyświęcił Karola Wojtyłę na księdza. Tym samym bohater dzisiejszego odcinka rozpoczął nową drogę życia, która zaprowadziła go aż na stolicę Piotrową. Mimo całej powojennej historii Karola Wojtyły nie możemy zapominać o tym, że jego życie podczas okupacji w niczym nie różniło się od życia pozostałych Polaków. Znosił on podobne trudy, cierpiał podobne niedole, zmagał się z podobnymi dylematami. Wreszcie wojna, podobnie jak jego rówieśnikom, odebrała mu nie tylko najbliższych, ale również młodość. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.